ja idę taki wkurzony, ale normalnie taki, powiem, że idę taki kurz. Akurat zwróciłem na bok, jak tam gwizdałem i patrzę na takiego chłopaka. Tak a ja idę i moje oczy na niego, nie? A on tak... tak, słuchaj, przysięgam ci, ja to... Akcja, możemy. A, już możemy, to już się kameruje. To ja chciałam powiedzieć tylko, że na dzień dobry. Dobry. Że na dzień dobry widziałam tyłek Artura dzisiaj. No, powiem tak szczerze, no było co oglądać, co nie? Także dzień zrobiony. Dokładnie. Dziękuję ślicznie. I to jest w ogóle, jesteś definicją, jak to czasem się mówi, tatuaż na dupie sobie Tak zrobił. jest, lub tatuaż na dupie i sobie zrobiłem. Mama też Tak. tak mówiła, naprawdę, bo zrobiłem kiedyś tutaj, też mi tak powiedziała. No. No i parę lat później, paręnaście lat później, mamo, I have. Możesz udawać, że masz majteczki. Tak, Na przykład. na przykład. Na przykład. Ja mam dla ciebie przygotowane tutaj twoje ikoniczne. Ikoniczne, słuchaj, ja to oglądałam, powiedzieć, tak myślę sobie, Artur, powiedzieć, że ty jesteś walnięty, to nic nie powiedzieć. Też się z tym zgadzam. Dokładnie, ale w ogóle powiedziałeś na Ty nie początku... szukasz dnia, one nocą. One nocą są tobą mną, kiedy wszyscy śpią i tak dalej, i tak dalej. A, to zanim zaczniemy, to jeszcze ja wiem, że nie mogę przeklinać przy No tobie. właśnie, nie możesz. Czasem mi się zdarza. Będzie przełożenie przez kolano, będzie Ale już w ogóle nie przeklinasz? w ogóle. Nie, no wiadomo, że jak stara odpali swoje, ten stara mnie tylko potrafi wyprowadzić z równowagi i wiesz, jak... Czyli w sytuacjach stresowych, a Nie łóżkowych? stresowych, nie, no właśnie łóżkowych wiadomo, że się zdarzy czasami przekląć, ale wiadomo, że chyba stara ma takie na mnie wpływ, że ona powie jedno słowo, że... ale oczywiście staram się tego nie robić, no i nie robię, no nie. Dobrze, to ja postaram się bardzo. Jak mi coś wypsnie, to wiesz, Po to prostu robimy... Od razu, fuju! Okej. Michał Cicacki zdobył Mistrzostwo Świata, zdobył Mistrzostwo Świata Walce Krążek, także też za niego zapomniałem złożyć gorące brawa. Słuchajcie, przede wszystkim, bo to fajnie sobie od razu ustalić. Ja spóźniłem się pierwszy raz na mszę. Dlaczego? Bo oglądałem walkę Michała Cieślaka, bo on walczył rano, chyba o 5:00 właśnie walczył o pas z Pascalem. I wiesz, zaspałem. I ja nie zdążyłem zamówić mszy dla Michała. O to chodziło. I wiesz, i ludzie to oczywiście, że ja wtargnąłem do konfesji, masakra. Ja po prostu nie zdążyłem. I jak ksiądz Wojtek modlił się za tych, co były właśnie, to ja od razu nie myśląc wiele, tylko poszedłem od razu, wiesz, a później dałem za mszę. O to chodzi. No i cała ta sytuacja. Czyli wyjaśnione, nie wtargnąłeś podczas Nie mszy wtargnąłem świętej. nielegalnie na mszę świętą, tylko po prostu ja mam coś takiego, myślę i robię. Możesz to zrobić. Mariusz! Już nie ma, to już w ogóle- Już teraz Michał, ale nie będę powtarzał, muszę wymyślić coś innego. Ale ty sam wymyśliłeś scenariusz do tego? Już nie pamiętam. Tutaj, Jak to było? Tutaj musi, tak. Ja wiem, jak to się stało, już ci powiem. Ja po prostu rano wstałem i w któryś dzień się zadarłem na Instagrama. Mariusz, no i wiesz, i oni wpadli na pomysł, że można tak zrobić. No i tak się to, wiesz, always the same. Jak ja coś wymyślę, to nie ma bata. Dokładnie. A jak ty w ogóle wspominasz z Mariuszem współpracę? Z Mariuszem? Współpraca? No, znaczy no, w sensie nagrywki i tak dalej. Tak wiesz, Okej? no, było wesoło. Mariusz jest wesoło. wesoły. Ciężko przy nim czasem zachować Tak. powagę. Ja lubię szczypać Mariusza, czy lubiłam, bo teraz już go nie ma z nami. Może chwila ciszy dla Mariusza. Dobra, wystarczy. Ajtujku jest. Aj tujku. To jest ikonik, klasik. Bo to przez moje wie. Puść go! Puść go! Mam to. Dobra, puść już go, tak. Wojtek, you will be next, man! Puść go! Nie na most! Nie na most, bo ja nie spierdolę. Jedyne, co Matiego zainteresowało, Nie, to no to, może- żeby to nie było na most, bo na Właśnie- niego wyjdzie. Bo dokładnie, bo nie ucieknie jakby. Bo co. nie ucieknie. To jest w ogóle... Każdy ma takiego ziomka. Ja jestem No tym to jest mój ziomkiem. przyjaciel, wiesz, to jest mój gość, który, wiesz, jest ze mną od pierwszej walki w Stanach, jak byłem, także on przylatuje ze Stanów zresztą na tą galę, to kolejny raz, on zawsze jest, więc kurczę, powiem ci szczerze, że no,
takiego, już nawet pomijając sam fakt, że jest na każdej walce, tylko mamy wspaniałą relację, wiesz, i to jest, no widzisz, przyjechał ze mną bo on mieszka w Nowym Jorku, a ja Tak. mieszkałem w Teksasie, przyjechał i ze mną krokodyle. To było tak śmiesznie, ja mówię, proszę cię, nakręć to, a mamy tych filmów bardzo dużo. Aha, tego jest więcej. Tak, no tak. Krokodyle. Ale ty czytałeś, jak się podchodzi w ogóle do takiego krokodyla? Po Słuchaj. prostu to był spontan, zobaczyłeś długasa i Nie, chwytasz. szczerze, oglądałem kiedyś Nieźle to taki zabijał. film, nie film, tylko na National Geographic leciał ten Hunter, tak? Łowca krokodyli, był taki ten... Ten, co go płaszczka Tak, go płaszczka zabiła. przebiła. No i tak mówię, kurde, zrobię dokładnie tak samo. Skoczę na niego i skoczyłem kilka razy, no ale nie zawsze to wychodziło, no. Nie tak, że, słuchaj, jak ja chodziłem w większości sam, no to nie miał mnie kto nagrać, no nie? No. Czyli dobra, okej, chodziłeś sam i łapałeś krokodyle? Łapałem krokodyl, nawet za to dostałem mandat. Uwierzycie mi, że po walce z Wilderem, kiedy w Stanach dużo osób ją oglądało i w sklepie, gdzie chodziłem do Whole Foodu, taki sklep, gdzie masz tam żywność zdrową i coś, przychodziłem, tam ludzie ze mną rozmawiali, no to wiesz, każdy podchodził, good fight i kiedyś pamiętam, idę na te krokodyle, a stoi dwóch takich gości, takich służbowych strojach, stoją i tak trzymają ręce w kieszeni, patrzą na zdjęcie, patrzą na mnie, a ja na takim kozaku idę. Kolejne osoby, które chcą sobie zrobić zdjęcie. I tak podchodzę. I widzę, że patrzą, you are Artur Szpilka? A ja oczywiście, yes. No i tak podchodzę i zrozumiałem tylko, że szukali mnie już pół roku. Dostałem grzywnę, mandat. No i właśnie z tej prawy zielone coś tam, już nie pamiętam. Okej. No i tak dostałem właśnie pierwszy mandat za łapanie krokodyli. Powiedziałbyś, że możesz dostać mandat za łapanie krokodyli, a właśnie Teraz już mogę. wiemy. Zawsze chciałam, wiesz, to zrobić, ale, Nie, ale przez ten mandat się wiesz dlaczego? powstrzymam. Wiesz dlaczego dostałem? I mają rację, dlatego że niestety jak krokodyl by kogoś ugryzł, to oni go muszą zastrzelić. Nie. Przez takie rzeczy. No to tak, To no była to nie moja łapiemy, głupota, no. to była moja głupota, bo chociaż jeszcze raz bym złapał skurczybyka. Ale jak cię ugryzie, to trudno, nie zgłaszasz. Nie no, komu? Nie, no nikomu nie zgłaszamy. My nie zgłaszamy takich rzeczy, Ej, okej? nie sprzedajemy krokodyli, nie sprzedajemy Jeszcze krokodyli. by było, że nas krokodyla sprzedał, nie? Nie no, Cross sprzedał na krokodyla, No, tak, Cross. ale w ogóle mina Kamiszki, co będziesz dzisiaj robił? To i powinien Bo łapać ona wiedziała, krokodyle. ona była ze mną kilka Sam. razy, ona była ze mną i właśnie mówi nakręcaj, to ona nie chciała nakręcać, ona się Tak. bała, nie będę tu chury, jesteś, stracisz nogę, masz walkę, ja mówię dziewczyno, nakręcaj to. Ale właśnie wiesz, jakie jest niebezpieczeństwo jakby krokodyl, bo ja tak sobie wyobrażam, że się wiesz, zawija No patrz, pokażę ci. i ugryzłby cię w przyrodzenie. No, Co spokojnie. Kamiszka wtedy by zrobiła? Kamiszka wtedy by powiedziała tak, kochanie, masz jeszcze ręce. Czekaj, patrz tutaj. O cię chuj. Tak, ale weź go już. Puść go. Puść go. Patrz, prawie mnie tu ubiję. Puść go. No tutaj tak prawie uniknąłem. Always the same. No bo wiesz, to był Jaki moment, nie? zwinny, jaki skoczny. Skoczny, a Artur Zwinny, Szpilka. Powiem wam a- tylko tyle! Ludziska, co dziś złapałem. Pancernika. Powie, przedstaw się. Cześć, jestem pancernik i jestem tutaj ze Stanów. Mówiłem wam? I to ja. A to Cycuniu, który tam czeka i bardzo się denerwuje. Pancernik, przedstaw się Polakom. Jestem pancernik, no. No dobra, teraz idź. O, i pancernik. To Ty jest lubisz, ulubiony- słuchaj, to ty jest w lubisz ogóle- dotykać dziwne To rzeczy. jest w ogóle ulubiony film Carmen, byłej kobiety Jurasa. No to ona uwielbia to. Hop. Ona Tak. nawet naśladuje na wakacjach. Tak, z tym, nie, jak- no pancernik to jest Pancernik to jest- ikonik. Wiem, że później dowiedziałeś się, że pancernik nosi różne choroby. Tak, nie wiedziałem. W ogóle No. coś kiedyś świętej pamięci poleciał za pancernikiem. Też była historia taka gruba i wiesz, i musieliśmy go szukać. Okazało się, że skurczybyk stał nad wodą, nad przepaścią, nie ruszył się, on nie da szczeknięcie. Cały dzień go szukaliśmy, nie? Bo poleciał za pancernikiem. A wiesz, tam krokodylie, no masakra, z cycem też były przeboje. Cyc to był jedyny. Cycu, Boże, Wiesz, uroniłam łzę, wiem. Ty pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Ja się spotkałam z Cycem kiedyś na afterku, jak idzie rano, my after 9, to nie wieczór, nie rano, wieczorem 9, my sobie kulturalnie siedzimy przy kawie. Idzie Cycu. I idzie Cyc, jak zobaczyłam go, to po prostu No, on jest taki. milion całusów mu dałam, bo jakiś Pupcio tak samo jest kochany. Pupcio też, zaraz będzie Pupcio jeszcze. Ale złapałem skurczyłka. Wiesz, jak ciężko złapać pancernika? Domyślam się. Myślisz, że to taki po prostu pyk złapać takiego, wiesz, jak on szybko biega i ja go zaszedłem od tyłu i ciach go od razu lewą ręką. Chlas! Yeah. I mówię, mam go. On naprawdę. Ale widzisz, lewą ręką chlasnął, a to dobrze, bo jak nie umyłeś rąk, a później na przykład poszedłeś honorowo oddać mocz, to byś dotknął nie wiadomo co. spokojnie, ja spokojnie. Chociaż niektórzy mówią, że mają ręce przed ścikaniem, bo mają czyste.
czyste przyrodzenie. Ale to nie, przed i po Nie można. wiem, nie wiem. Ja myślę, że niech każdy robi tak, żeby był zadowolony. Dobrze, tak, bo później podajemy sobie rękę i Dokładnie. ja mam nadzieję, że myjesz po. Nie po. Dziękuję Nie po i bardzo. my przed, czasami. Jaki uścisk. Yeah. Powiem ci, wyrwę ci tą dłoń, a jestem przed walką, wiesz? Ej. Ale jaki jesteś taki nabuzowany, No, pij od niego, pije! Nie, trochę tak. No, Uczy diet, ale ekstra. Może iść teraz na przykład do klatki? No, Możemy, no, ale muszę buty zdjąć. tak. A teraz uwaga, stópkarze, A uwaga, bo tu sobie siądźmy teraz, nie, żeby nie ściągało. O, tu będzie fajnie. Siadaj na kolanko. chodź do Mikołaja na kolej. Ja nie wiem, czy to jest dobry kadr. Tak? Tak sobie siedzimy. Niżej? No właśnie, niżej. Słuchajcie, niżej to Proszę, niżej. spodenki nie pozostawiają nic dla wyobraźni, słuchajcie, także dobra. Jest nienormalny? A ja już się wystraszyłam. Ja znałem to jezioro jak własną kieszeń, można powiedzieć, więc ja wiedziałem, że tam jest dość płytko, odbije się, tylko faktycznie troszkę dłużej byłem pod tym lodem, ale wszystko było pod kontrolą. No Bez ja sauny. liczyłam, to było około chyba 7 sekund tam byłeś pod... Tak, ale ja specjalnie... było- wiesz co ja to było zrobiłem? najgorsze 7 sekund zrobiłem- Kamiszki. Ja zrobiłem coś takiego, że specjalnie wszedłem po to i jak trzymałem nogi i lód, to po to tam czekałem, żeby właśnie troszkę zbudzić, także zaraz mi się coś mogło... Ale faktycznie był taki moment, że trochę za bardzo, za daleko poleciałem. I ja myślałem, że stoję przy tym, bo tam miałem zamknięte oczy i chciałem rękami i faktycznie nie miałem tego wyjścia i dopiero szedłem. No i niestety... No ale to jestem cały ja. Always the same. No, Dlatego nie mnóstwo- polecam. Morsować trzeba rozsądnie. Nie tak jak Artur Szpilka. Chociaż ja teraz Artur morsuję... Szpilka bawi i uczy. Ale nie, teraz ja morsuję rozsądnie. Mam w domu wannę taką do morsowania i sobie tam morsuję. Na przykład jutro, przed wyjazdem do Łodzi, biorę właśnie taki ostatni dzień przed walką morsowania. Powiem ci, tak się czuję, że masakra. No. No, ja podziwiam siłę spokoju Kamiszki. To na te 7 sekund wytrzymała. To jakby najgorsze 7 sekund jej życia. bo ona Chociaż i może tak miewała nie było. gorsze 7 sekund. Nie, takich 7 sekund nie było, spokojnie. Ale wracając do Pozdrawiam Kamiszki, to... Nie, ona chyba tego nie widziała, ona dopiero zobaczyła na filmie. Okej, no myślę, że... Ciekawe, ile by czekali, jakbyś się wynurzał. Zima nikomu nie daje taryfy ulgowej. Ratownicy GOPR ewakuowali znanego boksera Artura Szpilkę, który utknął z psem w schronisku w Karkonoszach. Pumba by poszedł w takiej pogodzie, tylko zacząłem mu machnąć łóżka. Byliśmy tam na górze i było pięknie, cieplutko, wszystko. I nagle wychodzimy, ja mówię do chłopaków, panowie, ja zostaję, bo Pumba, wiesz, tak zaczęło wiać, że nie było nic kompletnie widzieć. Ja widziałem pierwszy raz w życiu taką pogodę, nie? I nie było kompletnie widać nic, szliśmy za ręce. Ja mówię, słuchajcie, Pumba, skurczy, ja zostaję tutaj w schronisku. Okonik mówi, to jest, znam tych goprowców, to cię zwiozą. Ja mówię, nie, no ja idę z wami, to niech zwiozą Pumba, ale nie można było zwieźć samego pieska, tylko musiałem z nim zjechać. No i cała ambaraż się z tego zrobił. No ale oczywiście zawsze ten sam. Nie no, słuchajcie, no przecież Właśnie wiadomo... jakiś mandat dostałeś albo coś? Nie, przecież kurde, stary, ja nie chciałem jechać, żebyś ty wiedział. I oni byli tam. To nie jest tak, że oni przylecieli specjalnie. Oni byli na miejscu, pili herbatę. I Okonik z nimi zagadał, żeby mnie zwieźć. Ja mam z nimi cały czas kontakt. Pozdrawiam w ogóle Pozdrawiam goprowców z gorąco, Karkonosza. No i co? Jak to było? Dobrze? Bardzo dobrze. Jadę po proszki uspokajające. Jeszcze jak żył świętej pamięci Andrzej Gmitruk i ja wtedy trenowałem i pamiętam, że trener też powiedział, nie no muszę po jakieś tabletki chyba tam na końcu. Tak, nie, to jest w ogóle, to jest hit. Ja sobie to będę puszczać codziennie rano. Jak to było? Dobrze? Dobrze? Jadę po proszki uspokajające. To jest tak memiczne. Nagle się... Jadę po proszki Nie, uspokajające. no bo trener miał z nami zawsze tu wesoło, wiesz, to ogólnie jest mega fajny klimat, każdy z zawodników jest sobą zżyty i jeszcze, wiesz, trener, który się tu odnalazł, miał 2 ciężkich, mnie i Izu i jeszcze chyba Striczu później przyszedł jeszcze pod koniec. No my jesteśmy nadpobudliwi i ty to tak już ledwo tu już tak siedzimy. ADHD. ADHD, tak, także nam się proszki uspokajające. Prosimy o proszki uspokajające, ale nie przed walką, po walce, bo przed walką to może być nabuzowany. Już kurde. Wejdź sobie. Idź sobie, chłopaku, nie bój się. Ściągaj
pokaż stóp. Ale nie musisz tu ściągać. Uważaj, Na matę musisz, na matę, ale tutaj nie. Pan operator pokazał stópki, jaki ty jesteś stópkarzem. Ja? Nie jestem stópkarzem? Nie. Może być, ale nie ma. Nie, mam fetyszy z stópkami związane. A jakiś inny? Oczywiście, że tak. A możesz zdradzić. Ja wszystko zaczynam od dupy strony. A to jak dzisiejszy wywiad? Tak, wywiad tak, to jest na mocne przykład, słowo, na przykład. dzisiejszą rozmowę, pogadankę. Tak, ja bardzo kocham takie rzeczy. Dobrze, ekstra. Wiemy już wszystko. Dokładnie Lennox Lewis podeszedł do mnie, co bardzo mnie zdziwiło, przez swojego kolegę, który był tam w Stanach, obejrzał moje 2 walki, pokazywali mu tu w międzyczasie się. Bardzo mu się spodobało i powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek. A te wskazówki to? Proszę? A te wskazówki to co? Jakie? Co? Jakie to były wskazówki w związku No z tym? właśnie nie skończyłem słuchać, bo odszedłem. No, słuchajcie, to jest akurat klasyk, prawda? Ale, moi drodzy, to jest, od razu można to wyjaśnić. Ja przede wszystkim w tamtym okresie swojego życia nie znałem angielskiego i rozumiałem tylko world champion, no to mi świata. Okej, mówię, okej. I on coś tam mówi, że muszę go posłuchać jego rad. Ja mówię, okej, ale tak wiesz, za bardzo nie wiedziałem, co jak odpowiedzieć. I mówię, poszedłem, nie? No i cała ta sytuacja, no i to było wszystko. A dzisiaj bym już z nim porozmawiał. Wymienilibyśmy parę rzeczy. Aczkolwiek to już nie wróci. Już nie jestem bokserem. Jestem zawodnikiem MMA. To teraz wiem, że jak Michał czy Mamet będą mówić jakieś swoje rady, ja nie uciekam. Ja po prostu zostaję i rozmawiam. Czyli nigdy się nie dowiemy, co to były za wskazówki. No nie. Tajemnica. No tak jest. Dowiemy się. Chyba, że... No nie dowiemy się. Nie stój na tym, bo ktoś pomyśli, że jestem taki niski, okej? Ja, to jest, No ja właśnie. jeszcze ja plus moje obcasy. No właśnie. Nie, ty będziesz ogromny. Bomb squad! Go down! Tomorrow you going down! Saturday, baby, you going down! Deal! You going down! Deal! You going down! Deal! Yes, deal! You going down! You going down! Tu jeszcze przeklinałeś. Tak, ale po angielsku. You going down! You're going fucking down. Ale jak to eskalowało się w nanosekundę, bo były Ja- uśmiechy, były Nie, bo ja zawsze i tak mam, nagle wiesz? bam! No, tak, to słuchaj, to jest troszkę takie, niestety pracuję cały czas nad tym, że jest takie coś, jest świadomość, jest spokojne, ale w jednym momencie po prostu potrafi się odpalić. To jest tak gorąca głowa, aczkolwiek dzisiaj już jest to ciężej odpalić, ale są jeszcze sytuacje, gdzie tracę chwilowo kontrolę Okej, nad sobą. czy mówisz, że z wiekiem trochę to... Tak, oczywiście, że tak. Okej, ale bo faktycznie tutaj ja tak oglądałam to i tak na takim zbliżeniu, kiedy nastąpił ten punkt zapalny. On nastąpił w nanosekundę. Miałem sekundę dokładnie, ale it is what it Czyli is. nigdy nie wiadomo, nieprzewidywalne. Nie, to właśnie, To lubimy, no, już always nigdy the nie wiadomo. same. Uśmiecha, to się nie cieszy żartu. Always the same. No się może, tak. Aczkolwiek Teraz tak- Martinek. Teraz Martinek, Going down. aczkolwiek nie, no Martinek, wszystko zobaczymy. Oczywiście na to idę wygrać walkę, ale już bez żadnego gadania, zapowiadania. Jest po prostu ciężka robota do zrobienia. 20 grudnia zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby przygotować się na tą walkę jak najlepiej i oczywiście z takim nastawieniem wychodzę, ale po prostu nie ma o czym mówić, no. Będziemy mówić po walce. Chyba, że się zapali się w nanosekundę. Nie, myślę, że się nie zapali. Jest to mega fajny gościu, charakterny, fajny chłopak i ja myślę, że to... Ten krzyczał, ja też wtedy krzyczałem, więc się... No właśnie, po co dar tak japę? mordę, Po co człowieku? to człowieku? Zamknij się, Masakra, what you talk about, man? Na widowni internetowy Trolla i tu Śminka będzie spokojnie? W ogóle nie rozmawiamy na temat tego, tak? No. Nie rozmawiamy na temat tego, tak. A. Ale my sobie porozmawiamy, bo już trochę czasu minęło. Jak ty go w ogóle wypatrzyłeś? Nie, słuchajcie, bo to, wytłumacz mu, o co chodzi. bo to też jest fajne, w sensie tam było, że Szpilka opluł hejtera, złapał hejtera. Słuchajcie, ja tak naprawdę za tamten czas powinienem dostać pokojową Nagrodę Nobla, bo ja go tylko oplułem, a nie zabiłem. I teraz nieważne, czy to jest ten Ajtu Śminka, czy tamten Ajtu Śminka ma tu w nosie, przedstawiasz się tak, piszesz prześmiewczo i nie ma w ogóle dla mnie gadki. To i tak naprawdę ja trzymałem ręce na wodę z drugiej strony, jak nie trzymać, jak tyle kamer cię obserwowało, ale naprawdę ci powiem szczerze, jak wiesz, to jest już za tym. A później ten jeszcze osobnik, pamiętam, był ten koronawirus, nie wiem, czy pamiętacie, to był ten etap. Jeszcze szukał sobie w tych sprzymierzeńców, którzy mu pomogą, bo chciał zgłosić sprawę, że jest koronawirus i pamiętam Szkolnikowskiego chciał w to wciągnąć wszystkich. Masakra, ludzie to są naprawdę, najpierw gadają różne rzeczy, a potem się dziwią. To naprawdę
pokojowa Nagroda Nobla to była w tamtym momencie chyba najlepsza rzecz, która mogła się... Najmniejszy wymiar kary dostał. Tak, no i to wiesz, że kary, bardziej chciałem pokazać im gnojom, że to nie jest tak, że sobie robisz co chcesz. Mnie to strasznie irytuje, że dzisiaj w internecie jest taka, wiesz, ja rozumiem, możemy się nie zgadzać. Ja na przykład mogę ci powiedzieć, chociaż to nie jest prawda, że nie podoba mi się kolor różowy, a sam noszę. Bardzo uwielbiam kolor różowy. Ale nie, ja tylko tak powiedziałem teraz, wiesz. A ty mi możesz powiedzieć, Artur, a mi się nie podoba kolor czarny i nosisz. I okej, ale nie obrażamy się, a tam jest, wiesz, tam jest przegięcie pyty. I o to mi chodzi, że ludzie z takim jadem, takim, nie wiem, nawet później wchodzę na ten profil tak z ciekawości, to albo nie masz żadnego zdjęcia założone sztucznie jakiś kolega albo koleżanka pseudo, albo właśnie widać, że takie przeżycie, wiesz, dziwni ludzie zmarnienia. Ja mówię, to słuchajcie, każdy z nas pracuje na swoje życie i nie wolno się poddawać, ale jak będziesz komuś źle życzył i w ogóle nie będziesz poza tym, to jak masz wtedy osiągnąć jakiś sukces? Patrz zawsze na siebie, ale już pomijając to, już jestem poza i tu jem i koniec. Ale powiedz mi, jaka była jego mina, jak cię zobaczył Mina? na żywo. Ja myślę, że słuchaj, że był taką obsranym słuchaj, makowcem. ja ci powiem szczerze, to była mina bezcenna, o tak ci powiem. To są rzeczy, które zapamiętasz do końca życia, aczkolwiek jak widzisz, jak chłop się zaczyna trząść, ale to nie o to chodzi, bo ja wiedziałem tylko, po co takie rzeczy pisać w internecie. Pomijając, zostawmy już Ajtuja Śminkę w spokoju. Niech sobie, dziękuję, niech sobie żyje swoim życiem. Niech sobie żyje swoim. Artur Szpilka, chcę żyć następny! Chciałbyś zmierzyć się z Tomkiem Oświecińskim, to jest przeciwnik, któremu... Nie przesadzaj, nie, no jak? To będzie wielkie wyjaśnienie tej historii. Bo Nie będzie żadnego wyjaśnienia. ale za tym kryje się... Historia. No tak. Bo tam byliśmy, byłem tam. Byłeś? Opowiedz właśnie. Tak, Ja byłem bardzo zły wtedy. Tam był, bo tam w ogóle było jakieś totalne nieporozumienie. Nie, ja nie wiem na razie z kim bym chciał. Tak? I strachu. Chciałby z tobą. Jest, poczekaj. Jest! Przyszli do mnie, a ja wywiad udzielałem. To nie o to chodzi. Pomijając już sytuację. Tam była sytuacja jedna taka. Po pierwsze, z Tomkiem już było oficjalnie pogonione, więc ja już miałem, wiesz, jeszcze wtedy w tamtym momencie swojego bardzo łatwo było odpalić. No i słyszę, że mnie wyzywa. No i wiesz, nie zastanawiając się wiele, wiesz... Niestety, to było całe ja. Dzisiaj może inaczej bym to załatwił. Ale to nie cię wyzwał, tylko on cię wyzwał do walki, a ty myślałeś, że on cię nawyzywał. Tak. No. Zwykłe nieporozumienie. Tak, że coś tam nawyzywał, coś tam. No to ale z kimś udzielałem wywiadu, bo to było i od razu jak to usłyszałem, że mnie wyzwał, no to nawet, wiesz, ja nawet kurde. Artur, powiesz, co się stało? Ciężko powiedzieć, no gdzieś gadał o deskach, co on powie tak naprawdę o sporcie, tak? Wygrał jedną walkę bardziej dlatego, że przegrał Bobek i tyle. A ja słuchajcie, a propos tego jeszcze muszę wam powiedzieć, bo to jest najśmieszniejsze, a tutaj nie masz, słuchaj. Tam była taka sytuacja, że wiadomo, słyszeliście po walce, zaczęli ze mną gwizdać tam ludzie normalnie, że tak się zrobiłem. I ja idę taki wkurzony, ale normalnie taki, idę taki kurde. I tam patrzę, taki, akurat zwróciłem na bok, jak tam gwizdałem i patrzę na takiego chłopaka. Ja już tak gdzieś tam podawałem i on i tak pokazywali na dół, no nie? I tak a ja idę i moje oczy na niego, nie? A on tak tak, słuchaj, przysięgam ci, ja do tej pory, jak sobie to przypominam, jak on tak patrzy, patrz, nasze oczy się spotkały, patrz, i rób tak, i ty jesteś mną, no i tak, no i... Tak wyleciało do góry, nie wiem, jakbyś to zobaczył, a wiesz co ja zrobiłem? Ja tak, patrz, idę, taki wkurzony, idę, już robię uśmiech, mówię, nie no, masakra, no. Nie, bo to było tak, patrz. Nie, to było tak. Tak, poza tym mógł ładnie poprosić. Ale ty tego rozumiesz. To jest za dobre, to jest za dobre. Dlatego to zapamiętałem. Nie, to było tak, patrz. I on nie powiedział, i nagle... Wyleciał w górę. Twój największy fan od teraz. Ponownie pojedynek dwóch wielkich chłopów i zdradza wszystkie sekrety. Masz pomysł. Tak jest. I hopa, jest waga, nie ma wagi. Czy nie ma wagi, jest waga.
Potem z Bońkowskim? Nie. Bo go trochę wkopałeś, wiesz, go Tak? patrzy na pusto gdzie. Nie, ja nie mogę, jak wiesz co, bo ja tam stałem też i faktycznie patrzę tak na to, ja patrzę, oni tu wchodzą, ważą się, ten zapisuje, nie no, gadałem, ale wiesz, nie, to komedia, nie, komedia, ja tak patrzę, wiesz, aktorstwo ukryta ale prawda. to jest akurat pokazane takie friki, a zawodowy sport i tyle, ale też potraktowaliśmy to jako bardziej taką ciekawostkę, śmiechy, ale no to było, nie wiem, wiesz, najbardziej to zawodnicy to jeszcze rozumiem, ale zobacz jak tam oni nawet stawali, to było tak, patrz. Ja mówię, kurde, jaki no wariaty. Mina Bońkowskiego jest bezcenna. Jego mina jest tak bezcenna, on po prostu, on tutaj się stara, on wchodzi na wyżyny swojego aktorstwa. Oscar zaraz wleci, wchodzi Artur, elo, do widzenia. Nie ma. Szymon. I zdradzę wszystkie sekrety. Ale ładnie ci było z tym wąsem bardzo. Właśnie nie, właśnie Co ty kurczę. świetnie wyglądaj z Co ty, wąsem. no co ty, ja w ogóle Cudowny byłeś z masakra, tym no wąsem. co ty, właśnie... A co Kamiszka na wąsa, Właśnie nie? bardzo się nie podobał, Tak? mi tak samo, no. Przygotujmy się na grzmoty od pierwszych sekund, drodzy Państwo. Nie tracimy skupienia. Oż ty, teraz poszło! Czemu zaatakował latającym kolanem Artur Szpilka? Pudzian i latające kolano, które nie poleciało. Nie, bo to było jeszcze nie wiadomo, czy to będzie latające kolano, czy łokieć. Miało jeszcze nie być coś podjąłeś takiego decyzji. i w górę i w zależności od sytuacji, albo miało być wyskoczenie łokciem. I jak wyskakiwałem po prostu na niego, to wpadłem Pokaż mu na jak... mnie. No nie, patrz. To wpadłem mu jak żona mężowi na Tak ten... było. Wpadłem i wskoczyłem tak... Ale faktycznie to takie, tak taka było, no bo- scena bo- z komedii romantycznej. Nawet bardziej bym powiedział jak z Titanica. Titanic, Nie, tak? no słuchaj, się śmieję, bo chciałem coś wyczuć, chciałem jak to zrobić, czy kolano, czy to, a już nie zdążyłem i tak nie wskoczyłem mu na ten. Można? Można. No, bardzo jestem ciekawa, co się z Martinkiem wydarzy. Co tam będzie, jakie tańce będą tym razem. Spokojnie. Oby wleciał i łokieć, i kolano, i wszystko. Ale nie, no na spokojnie, na razie Ale dobrze. spokojnie, nie podpuszczajmy, wiesz, nie Daj chwilę, problem. Na razie jeszcze ostrożnie. Artur Szpilka. Natomiast Wrzosek przytomnie korzysta z niskich kopnięci. Wraca Szpilka. Z Oskiem miałem z góry zaplanowane, że uderzę go Supermanem. Tylko dlaczego tak było? On mnie kopnął, najpierw mnie kopnął na górę, więc zablokowałem sobie kopnięcie high kicka i kopnął mnie na łydkę, więc mówię od razu szybkie, dobra. Uniknę kopnięcia na łydkę i uniknę kopnięcia na górę, kiedy wyskoczę, więc no ale no tyle brakło, no i co, już nie gadamy, nie wracamy, to już było. Ale to nie już ma. było. I nie wróci więcej. Teraz czekamy na Martynka, aż nam cieknie wszystkim ślinka. O kurczę. Dzień dobry. Artur nie krzyczy Lexi, dobrze. Lexi nie pokazujemy, bo sobie ćwiczy tutaj dzielnie. Pokazujemy, nie mówimy. Nie pokazujemy, nie mówimy. Nie wiemy, że jest. Nie wiemy, tak, nic nie wiem. Artur, no cudownie było to powspominać, a teraz ty tworzysz nowe wspomnienia non-stop, bo ty jesteś wariatuncio. Cały czas coś się dzieje. Wiesz, co mi się w tobie podoba? Że ty troszeczkę się uspokajasz w tych aspektach, w których powinieneś, a w tych, w których nie powinieneś, się nie uspokajasz. Więc uspokajam każde się. spotkanie z tobą jest cudowne. To są ogromne przeżycia. To jest sens większego stowarzyszenia. To jest sens. Największego Słuchajcie, idealna stowarzyszenia. puenta tego filmu. To Dokładnie. jest sens większego stowarzyszenia.